Witam was. Siema, hejka. Witamy wszystkich, całą rodzinkę naszą, was też witamy. Zapraszamy na bajeczki, na opowieści o różnych treści. Soczek z gumi jagód musi być. Ja już mój wypił. Wszystkie postacie bajkowe nam pomagają Tak. w przekazywaniu tych dziwnych opowieści. Także zapraszamy. O dziwnej treści. No to powiedziałem już. No. Tak, czas leci. Dzisiaj jest już 21, tak? No. Listopad. Czas ucieka. No, ucieka. Zobaczymy, co będzie dalej. A tak. Różne wiadomości z różnych stron wieje. No, ale nic. Przychodzi Jasio ze szkoły i przynosi całą torbę jabłek. Mama do Jasia: Jasiu, skąd masz te jabłka? Od sąsiada. A on wie o tym? Pewnie, sam mnie gonił. Późnym wieczorem rodzice przyłapują Jasia, jak wymyka się z domu z wielką latarką w dłoni. Dokąd to się wybierasz? Pyta ojciec. Na pierwszą randkę, odpowiada Jaś. Ale po co ci ta latarka? Jak ja chodziłem na randkę, to nie potrzebowałem żadnej latarki. No i popatrz, na co trafiłeś. Zajesz, kurczę, o ja. Jasiu był mądrzejszy, nie? Od taty. Regina, to teściowo, masz jeszcze jeden? Mam. O, fajnie, okej, dobra, ja czekam. Kolega z klasy powiedział Jasiowi, że wymyślił dobry sposób na zarobek. Mówisz tylko: znam całą prawdę. I każdy dorosły głupieje, bo na pewno ma jakąś tajemnicę, której nie chciałby ujawnić. Podekscytowany Jasio postanowił wypróbować zdobytą wiedzę w domu. Przyszedł do mamy i powiedział: znam całą prawdę. I dostał 50 zł z przykazaniem, żeby nic nie mówił ojcu. Oj. Zachwycony pobiegł szybko do ojca i powiedział: znam całą prawdę. I dostał 100 zł z zastrzeżeniem, żeby nic nie powiedział matce. Rozochocony Jaś postanowił więc wypróbować nową metodę również na kimś spoza rodziny. Nadarzyła się okazja, kiedy listonosz przyniósł pocztę. Znam całą prawdę, powiedział z szelmowskim uśmiechem Jasio. Listonosz pobladł, poczerwieniał, rzucił listy na ziemię, rozłożył ramiona i wzruszonym głosem wyszeptał: w takim razie, synku, uściskaj tatusia. Grubo. Grubo. O ja. Regina, znam całą prawdę. Ja też. No ale co, nie do takie 50 zł. Oj. Jeszcze był ten dobry o tym księdzu wtedy, żebym ci go zapowiadał. Jak ksiądz na lekcji się pytał Jasia, jak wygląda Matka Boska. Jasiu się zastanawiał, no ja wiem, jak wygląda, ma ładne, długie, blond włosy, czerwoną spódniczkę, ładne rajtuzy i buty na wysokich obcasach. A ksiądz mu go: ale Jasiu, skąd ty tak mówisz, że tak Matka Boska wygląda? No przecież sam wczoraj ksiądz mówił, jak wychodziła Matka Boska przez pana z okna i ksiądz mówił: Matko Bosko, że cię nikt nie zobaczył.
No, kawały są fajne, niektóre nie. O. Tak więc najpierw przedstawimy znowu wam to, co my mamy też, a później pojedziemy dalej. I właśnie to mnie zdziwiło, ale dobra, to jest druga sprawa. W ostatnim czasie teraz, w ciągu 24 godzin nastąpiło 9 rozbłysków słonecznych klasy M od Stefana Bernsa. Bo właśnie miałam jego robić, ale później mnie przekierowało na Honey C. Golden, dlatego że znowu to jest z tym połączone jakby, nie wiem. I tu chcieliśmy powiedzieć o tych absorberach, które i my nosimy, dlatego że jest to funkcja ochronna przed promieniowaniem tym elektromagnetycznym i promieniowaniem ziemskim, jak Schumana, bo gdy Schumann jest w jednej linii, nic się nie dzieje. Mamy wspaniałe samopoczucie, ale gdy są wyskoki Schumana z Ziemi, to jest promieniowanie ziemskie, to wtedy i nasz organizm szaleje. I dlatego dobre jest taka ochrona. A że to działa, bo ktoś tam też napisał, chyba u Zegfryda, że to nie działa, to przecież ty masz filmik, jak już na żyły wodne działa. To każdy może zobaczyć, jak się odpycha. To nie jest nic z tego. I ja to znalazłam nawet na kanale telegramowym, gdzie były te Lakowskiego, a to jest też na technologii Tesli, identyko. Tak jak te spiralki, tak tu były te... No i to jest... Tak zawsze jest, że i tak się natknę na to i tak. I tak samo jak było położone na parapecie, to wtedy na oknie się odbiła spiralka, a na mrozie, a zwykły mróz dodaje tylko taki wzorek nam, tak? I to było odkrycie na skalę światową. Tak, ale też jest również tak, ludzie myślają, to nie funkcjonuje, albo myślają, to funkcjonuje. Ale ja jestem najlepszy przykład, to funkcjonuje. To wiesz, jak nikogo inny, jak ja reaguję, kiedy idziemy od miasta do miasta, albo kiedy ja na przykład nie myślałam i ja zapomniałam absorber. Co jest... Różnica kolosalna była. No. Od razu jak go zapomniała kiedyś, to zaraz podenerwowano tego i już tego. No ja też tak miałam. Ja nie umiałam zakupów zrobić. Ani wyjść w ogóle. I jak ty czujesz teraz, kochana? A teraz zapominam, że jestem w sklepie. Wiesz, kiedyś nie wyszła do meblowego i się tam nie rozłożyła i powiedziała, a ja pociąg z gumijago. Pokaż te zdjęcia, tu jest 4 zdjęcia, ale to jest takie stare jeszcze, nie? Od pierwszego. Zaraz. To w dół musi wziąć. To są te spirale Lakowskiego, ale na technologii już Tesli. Tak. Wiadomo, co nam to przypomina, to co mamy, nie? To są te same spirale praktycznie. Te same, no. Tam 4 zdjęcia są. Takie. Mhm. No, No. dokładnie. Mhm. Jeszcze jedno. Ale To już jest ten schemat. O, tu jest to jeszcze fajne. O. No. Też kiedyś dawałem do filmu właśnie zdjęcie z pracowni Tesli, nie? Jak te spirale pracowały na tym, wisiało pełno ich, miał różne. No mi to samo wpadnie w ręce. I tak. Bo to jest takie odpowiedzi dostaję, nie? Jakby nie było. Tak. Ciężko, ale tak jest. Ale też jest, kiedy na przykład ty masz coś na twojej głowie i ty myślisz plus minus 1 tygodnie na to, później 1 tygodnie ten informacja przyjdzie przez internet, przez książkę, przez... Ja wiem, u mnie to się zaraz dzieje, jak teraz jest. No, bo to Jak zapytam tak w przestrzeń wszechświata, to w ciągu 2 dni. Niekiedy zapomniałam, że zadałam to pytanie. Ja mówię, a czemu ja to widzę, nie? To... Tak, ale są więcej ludzi teraz, którzy są otwarte, którzy są gotowe
na informacje od kosmosu, od uniwersum. No, tak. Mhm. Tak, dokładnie. Ja teraz cały czas grubo widziałam 3 jedynki, cały czas, bo było i tak, że 11 widziałam, a teraz właśnie magia liczb, dostałam takie coś, odpowiedź, 3 jedynki, intuicja. Jakby nie było, nie? Już się przeczytałam. Tu widać ładnie te spirale w środku. No właśnie. Tym też widać. O. Ładnie. Tak. W środku właśnie to są w tych dużych, bo tu są większe, nie? W środku w tym. Też mamy tu leży. Ze mną idzie i w torebce jak wychodzimy i z tego się nie ruszam, nie? No, tego ci, co to mają, no to po prostu widzą różnicę. To dużo ludzi pisze komentarze, że też to potwierdzają właśnie, że się dużo lepiej czują i też przy wejściach na miasto i tak dalej. Także robi to robotę, no. Tak, komentarze poczytamy, tam jest więcej, no my tego nie możemy powiedzieć. Wiadomo czemu, nie? Tak, tak naprawdę to jest, bo Big Brother. Jeszcze mam takie coś, nie? Ale to tam ty to masz, nie? Daj to bliżej. No, Tak, No właśnie, to jest to odbicie w oknie i takie. wodą pisze i tam... No. Tak. Ale to jest tak samo, kiedy dzieci mają ten absorber albo na zwierzęta, na konie, albo na psy, oni też reagują i psy i dzieci, które są jeszcze młode, oni reagują intuicyjnie, instynkt. No. Tak. No to przecież ten filmik, co robiłem, tylko no mało kto go zobaczył, bo mi ten zasięg na nim ucięli od razu. Jakże robił ten test wtedy, te 2 miski wody na dworze i pod jednym był właśnie ten absorber położony i Eris, który wyszedł z wody wypił centralnie z tej, gdzie był absorber. Podeszedł najpierw nosem do tej pierwszej miski i odbiło go i poszedł do tej drugiej. No ale od razu go ograniczyli, nie? Żeby daleko nie poszedł. My też, jak się postawię na ten absorber wodę, to ona też ma inny smak przy jedzeniu. Ale skąd pies to wiedział, że akurat tam jest, nie? Ale oni mają większą intuicję, jeszcze rozwiniętą od nas niestety. Otóż to. No i to się przekonałam już też. To pokazało idealnie właśnie, nie? Z której wody wypił. Dokładnie. I to jest kolekcja ze stali szlachetnej i można kupić i w zestawach, albo pojedyncze sztuki, wtedy jest ze zniżką, ale jest też Trines działa, ta kolekcja jest też gold, czyli złota tak zwana. Tak. No i teraz można ten biały zamienić na złoty, nie? Znaczy to powiem może. To potem, tak. W tych zestawach to teraz tak wygląda, że jak się kupuje na przykład 2 takie małe, to zawsze był dodany ten biały, ale teraz jak sobie wpiszecie w uwagach do zamówienia złoty, to wam zamienią ten biały na ten złoty duży. Na takiej zasadzie to teraz jest. Albo jak 3 te sobie kupujecie, te małe, to powinien być ten biały, ale jeżeli chcecie ten złoty, bo on jest, ładniej wygląda i jest po prostu droższy, to też w uwagach do zamówienia złoty wpisujecie, wtedy wam 2 złote za to zamienią. I jest wodoszczelny, nie? Tak. Wodoszczelny. To jest wodoszczelne wszystko, oprócz tych małych złotych. No, a przy 5 małych to normalnie powinny być 3 te duże białe, a jak wpiszecie w uwagach do zamówienia złote, to wam zamienią na 3 złote wtedy. To jest taka krótkotrwała promocja przedświąteczna i gdzieś mi tam mówił, że do wyczerpania zapasów lub będzie to gdzieś do świąt próbować utrzymać, no chyba, że wcześniej zejdą cała ta pula, która ma, no to już później będą z powrotem te białe, ale na razie coś takiego jest, także w uwagach do zamówienia przy zestawach złotych wpisywać, to dostajecie te złote, no a tutaj chyba gdzieś koło 2000 jeden jest, kosztuje normalnie. Także no przy zestawie 5, no to macie wtedy prawie 6000 dodane za to, że jesteście naszymi widzami z tą promocją właśnie taką świąteczną teraz. I ta funkcyjna biżuteria Trines działa jak odkurzacz. Dzięki tej właśnie tej spiralce, która tu jest, bo absorbuje ona te promienie elektromagnetyczne i przekształca je w bezpieczne ciepło. Tak. Ale również wampiry energetyczne. No. Tak.
To też odgania bardzo ładnie. Właśnie, przez to mam tak odwrócone, jak gdzieś idę, albo tu jestem na tych filmikach. Tak, i w ten moment, i to nie jest żart od mojej strony, ja noszę dwa. Jeden spirale do zewnątrz i ten drugie spirale do No ja, mojego ciała. ja też mam dwa ostatnimi czasy cały czas. Tylko, że ja mam obydwa spiralami do siebie. Każdy musi to indywidualnie, nie? Tak. Jaka osobowość, jaka czułość i tego, także no, każdy to musi sam sobie dać. I moja matka na przykład, to zależy, gdzie ona jest, albo ona jest w domu, albo ona jest w samochód i one idą od miejsca A do miejsca B, to zależy i wtedy ona też zmienia, ale ona używa tylko jeden. Mhm. No ja też cały czas mam do ciała, także mi to tam nie robi różnicy, nie? Bo my mamy mocną osobowość, bo my hopy sobie. My mamy tą samą grupę krwi. Wiem. No. Ale teraz już mówiłeś to, ale kobiety naprawdę są z innej planety niż facetów. Bo my kobiety, i to nie jest żart od mojego strony, my kobiety, oprócz ja jestem poza menopauzą, ale ja wiem, bo mój ciało reaguje na to, każdy miesiąc, kiedy ja muszę mieć mój okres, ja czuję to w środku mojego ciała. Oprócz ja nie vallen er geen eitjes meer door. No nie ma, ale jest takie uczucie jakby, no, Tak. że organizm jakby się przygotowywał. Tak. I facetów nigdy nie mają tę możliwość, którą my kobiety mamy, bo my kobiety mamy tę możliwość oczyszczania nasze ciała każdy miesiąc. I facetów nie mają tę możliwość. To znaczy, Regina, my jesteśmy najsilniejsze. Dobrze. Nie zakłóca to działania telefonów oczywiście, żebyście nie myśleli. Tak, tak. No, Normalnie funkcjonują i chroni to komórki biologicznie żywe, także zwierząt i roślin. Dokładnie. Tak. A rośliny lepiej rosną przy tym, jak się to nawet dawało gdzieś pod No. to było widać różnicę, że lepiej rosły. I Topik zawsze przyjdzie do absorbera do mnie. Daj tu przyszedł, wiesz, dziko. O, a gdzie jest Orion? To nie jest Orion, to jest Denis. No i nic. Na planecie Orion ci źli mieszkają. Okej, dobra. Dziękuję. tamten śpi. W wersalce. Ja to się już go boję Nie, wziąć, nie. bo by go tak podrapał. No i jeszcze nasze ciało nie jest przyzwyczajone właśnie do takich ataków z minuty na minutę, bo tu mamy urządzenia w domu, wiadomo, lodówka, telewizor, telefony, Wi-Fi, to wszystko atakuje. W cudzysłowie oczywiście, nie? Z falami elektromagnetycznymi. Tu jest promieniowanie ziemskie, jak jeszcze do tego dojdzie promieniowanie z żył wodnych i jeszcze słoneczne teraz mamy, i zaraz będę o tym mówiła, no to No, a wodną mamy tutaj. Jest mamy stwierdzone, nie? dwie mamy. No. Kumulacja, no. Mhm. Dobrze, to przystępujemy teraz do tematu. Galaktyczna Federacja Światła. I nie mylić mi z tą teraz Galaktyczną Federacją, której mówimy, że tam jest u góry. Nie, nie. Tu teraz musimy zejść na dół, na ziemię. Naszą duchową podróż każdy zaczyna inaczej. Poprzez ewolucję czasu. Przesłanie Galaktycznej Federacji Światła to przesłania jedności i świadomości, wspólnoty i światła. Dzielcie się światłem, dzielcie się miłością i promujcie jedność i wiarę, a znacie światło i miłość i z przesłaniami ubrań. Bo tu teraz chciałam powiedzieć, że ta Galaktyczna Federacja Światła to jest takie
taka komórka, przedsiębiorstwo, mała firma jest w tej chwili, która założyła szycie ubrań. I zaraz o niej opowiem, jakie to jest ciekawe, bo też nie wiedziałam, o którą galaktyczną Federację Światła nam chodzi tutaj, ale zaraz wszystko wiedziałam. Zaświeć swoim światłem lub podnieś swoje wibracje. I to jest sposób, jako ludzkość to możemy poczuć wszędzie. Możemy poczuć, jak wszystko po prostu się zmienia. Więc to jest to, dlaczego stworzono galaktyczną Federację Światła. Żeby pójść do ludzi i powiedzieć: hej, podnosimy razem nasze wibracje. I właśnie tak powstają nowe ubrania. Że na bluzce na przykład, bo widziałam na rękawach, jest taki biały pas i zaraz będę mówiła, o co tu chodzi. Biały pas i tu jest napisane pracownik światła. Z angielskiego oczywiście. I światło to oznacza w niebo wstąpienie. Więc nosimy ją i widać to. Będziemy codziennie wykonywać naszą pracę. Powstają nowe ubrania. Ludzie teraz czują, że moda jest pusta, nie ma sensu. I raczej chcą wiedzieć o świadomości tego, co na co dzień nakładamy na swoje ciało. Czym chcemy się podzielić z innymi. Na świecie jaką wiadomością, jaką częstotliwością. Ojciec z córkami założył właśnie produkcję ubrań i rozmawiają o tym. Gdy ubieramy rzeczy, które są w 100% z bawełny, więc mają świetne wibracje, ponieważ tkanina też ma różne wibracje i to jest bardzo ważne dla naszego ciała. Zaczynamy się uczyć o bawełnie, gdy znamy rezonans częstotliwości bawełny. Częstotliwość bawełny wynosi od 90 do 100. Bawełna organiczna 100. A potem patrzymy na tkaniny podobne do poliesteru i nylonu, które rezonują na bardzo niskiej częstotliwości, od 0 do 5. Nasze ciało ma około 100 MHz i przynajmniej bawełna działa razem z naszym ciałem w porządku. Niektóre sztuczne tkaniny w rzeczywistości obniżają naszą częstotliwość. Więc kiedy często nosimy poliester i nylon, zakłóca to dynamikę naszego ciała, naszą częstotliwość, naszą aurę i kiedy zaczynamy być dostrojeni z naszym ciałem, coraz bardziej to czujemy, że nie możemy tego nosić. Tych ubrań z przetworzonego poliesteru. Następnym krokiem będzie zrobienie ubrań o bardzo wysokiej częstotliwości, które faktycznie podnoszą częstotliwość jak len i wełna. Wełna to tkanina o wysokiej częstotliwości, która rezonuje przy 5000. To samo z lnem. Więc to są rzeczy, którymi zajmują się ci producenci i zamierzają je przedstawić później w miarę jak ewoluuje ich firma i w miarę jak rosną jako firma. Zdobywają więcej obserwujących i jest więcej chętnych ludzi do noszenia takich naturalnych ubrań. Oczywiście to się dzieje w USA. Będą budować tę swoją markę, aby pomóc ludziom podnieść swoją częstotliwość poprzez to, co ma się na sobie. I intencję stojącą za tym, co się nosi, ponieważ istnieje intencja, w jaki sposób rzeczy są wykorzystywane, w jaki sposób są sprzedawane, jakie jest znaczenie tego wszystkiego, co niesie ze sobą częstotliwość, co reprezentują ubrania tej firmy i co mówią ludzie na świecie. Wprowadzają na świat coś w rodzaju odzieży o wysokiej częstotliwości oraz współpracują z inżynierem, z którym się kontaktują, a on z Arkturianami. Może to teraz dla niektórych szokiem być, ale myślę, że już w dzisiejszych czasach powoli chyba nie.
i zbudował im maszynę, czyli ładowarkę fotoniczną. I właśnie te pasy tutaj to są właśnie przez tą ładowarkę fotoniczną, one są nasycone światłem. Tak. I też prawdziwe pożywienie, jak prawdziwe owoce, tego typu rzeczy, takie, które zrywasz samemu z ogrodu, posiadają właśnie te energie fotoniczne, te energie światła. Rzeczy, które kupujesz w sklepie, bo to badali, są coraz mniej naładowane tą energią. Im dłużej one leżą, tym mniej tej energii posiadają w sobie. Dlatego najbardziej wartościowe zawsze były własne rzeczy, które z ogrodu bierzesz, czy te zioła jadalne, czy owoce, czy warzywa, które bezpośrednio jeszcze słońce na nie padało przed chwilą i ty je bierzesz i je zjadasz, bo z każdym dniem, godziną ta energia fotoniczna spada w tych. I to jest właśnie najważniejsza energia w tym całym pożywieniu wszystkim. A dzisiaj to całe przetworzenie, to tego przewożą, to z miejsca na miejsce, później to leży w tych chłodniach i nie ma już tej energii właśnie fotonicznej, tej energii słońca w tych pokarmach. I to jest wielki problem ogólnie. Oprócz, kiedy mogę, ten jedzenie, które jest od razem, od pola do zamrażalki. No zamrażarka, no to jeszcze też, ale też są ubytki już energii fotonicznej. Najlepsze są prosto z miejsca, nie? Tak, zioła jadalne mówiłem wiele razy, nie? Zrywać samemu. Ale również naturalne, bez chemii, bez pestycydów. Tak, to też no, ma... takie naturalne. No. Na zioła nikt nie opryskuje, no bo po co? No tak. I to było udowodnione przez naszą naturopatkę, że zioła te z zielarni mają prawie zero działania. Dlaczego? No bo tam je traktują lampami takie o wysokiej temperaturze i te wszystkie giną składniki, które mają przetrwać. No, żeby przyspieszyć. No tak, no właśnie. Najbardziej cierpią tutaj wtedy zioła, które mają dużo olejków eterycznych, bo te ulatują momentalnie. Tak. Tak. I jeszcze nasycają te ubrania tą energią fotoniczną, co oznacza, że zwiększa jej ogólną częstotliwość i osadza ją w rzeczywistych cząsteczkach światła. To jest niesamowite. Więc kiedy ją założysz, możesz prawie poczuć to mrowienie, jak wiesz, co się za tym kryje. Ubrania są ładowane przez 24 godziny, nim zostaną wysłane. Obecnie uczymy się, jak działa nasze ciało, jak działa nasza częstotliwość i tego uczymy się razem, jako ludzkość. Jest to proces zrozumienia, kim jesteśmy. Co właściwie robi Galaktyczna Federacja Światła? Ludzie zaczynają widzieć rzeczy, których wcześniej nie widzieli. Jeśli coś rzucimy, jeśli się uziemnimy, to podnosimy swoje wibracje. I teraz jeszcze mam to nieskończone, bo już przeszłam do drugiego tematu, bo tego było za wiele, to już była druga w nocy, tak musiałam przejść, ale z tej samej autorki, bardzo fajnie, jak przejść przez te wszystkie energie swoim ciałem w najlepszy możliwy dla siebie sposób, ponieważ teraz jesteśmy atakowani przez wiele rzeczy. Przez ostatnie dni ludzie mogli czuć się ospali, budzili się w nocy, opuchnięcia mogły się pojawić, uczucie niepokoju. Trzeba zrównoważyć i oczyścić ciało duchowe, emocjonalne ciało, umysł, duszę, ducha i wszystkie części i utrzymywać je ściśle na tej samej częstotliwości. Ma miejsce ogromna ilość uzdrowień, która wypycha stare rzeczy z ciała i nie zawsze przebiega z pełnym wdziękiem. Wszystko się dzieje i opuszcza tkanki. Mamy do czynienia też z cieniem duszy, czyli mamy do czynienia z linią genetyczną i mamy pamięć komórkową, z którą też mamy do czynienia. W tej chwili i to z powodu energii słonecznej, czyli dusz, więc jesteś jedną z nich we wszechświecie, popychając tę energię, aby w zasadzie oczyścić starą, 3D i 4D, abyśmy nie przenosili tego do 5D i to jest gęstość. Możesz poprosić swoje anioły o pomoc.
jakby cokolwiek się pojawiło. Odpuszczanie tego jest naprawdę ważne, aby nie przeżywać tego ponownie, więc po prostu przejść przez proces bycia tak pełnym wdzięku, jak tylko możesz i odpuścić nie tylko objaw, ale także energię, która go wywołała. Więc jest wiele rzeczy, które są teraz naprawdę intensywne. Uspokojenie ciała jest naprawdę pomocne. Ludzie mają do czynienia z trawieniem, wątrobą, pęcherzykiem żółciowym. Wtedy jest mnóstwo energii stresu. Ludzie trzymają się wielu energii zamętu. Co dziwne, słowo, które ciągle pojawia się w odniesieniu do emocji, jest jak energię zdrady przez wiele wcieleń. Wszystko wspaniale jest oczyścić na poziomie komórkowym, dlatego warto używać dodatkowo świętego kadzidła. Jest kilka olejków eterycznych, które są tak niesamowite, że działają. Idą i oczyszczają miejsce receptorowe, przechodzą do przeprogramowania komórek, a następnie wzmacniają całe ciało. I to jest niesamowite. Trzecie oko teraz też wychodzi na pierwszy plan u ludzi. I jest wielu takich ludzi, którzy zaczynają wykorzystywać te swoje dary. I to jest ekscytujące. Widzimy więcej, ponieważ umysł nam na to pozwala. I tak na przykład, jak ktoś widzi E.T., wszystko przebiega spokojnie, ponieważ otwiera się trzecie oko. Powoduje to również spuchnięte oczy, gdy się obudzimy, bo to oczyszczanie. Wtedy można używać coś do oczyszczania trzeciego oka. I to była energia wypychana ze wszechświata. Więc bądź w pewnym sensie świadomy siebie, a potem zrób sobie tę przerwę, jeśli jej potrzebujesz, i poleż w łóżku cały dzień. Ważne jest uziemnianie się, przyjmowanie minerałów, a kiedy masz opuchnięte pod oczami, to najczęściej mogą być nerki, więc nawadniaj się i dostarczaj wystarczającej ilości minerałów. Wspieraj ścieżki detoksykacji organizmu, abyś mógł się uwolnić od tego, co wypływa na powierzchnię. Dobrze jest korzystać, kto może, z sauny lub maty na podczerwień, które są naprawdę dobre. Możesz też używać dużych plastrów, nałożyć trochę oleju rycynowego, bio, indyjskiego i iść spać. To naprawdę jest piękna rzecz, bo układ limfatyczny naprawdę z tym współpracuje. A co na układ limfatyczny, na oczyszczanie? Aha. No. Bardzo fajne zioło. Przytulia czepna na przykład. Bardzo oczyszcza cały układ limfatyczny. W pierwszej fazie jest jadalno, można ją po prostu sobie zjadać, do sałatek, do wszystkiego. Później ona już się robi taka, jak już te liście zaczynają się czepiać ciebie, to już później bardziej na soki. Sok z tego wyciskać. Oczywiście można wysuszyć i później robić też herbatki w zimie. Także no to też bardzo, bardzo dobre. Zdobyć można, gdzieś poszukać. Zielarze przeważnie zebrali sobie na zapas, później wysyłają. Także kupić i pić po prostu teraz w okresie zimowym herbatki z przytuli czepnej. Bardzo dobre zioło, jedne z najlepszych ziół, które właśnie na limfę jest. A co na oczyszczenie trzeciego oka? A szyszynka. Na szyszynka to tamarynd najlepiej tutaj działa. Jest to taki owoc. Film numer 540, nie? Na naszym kanale tutaj. Jak sobie znajdziecie numer 540, to jest właśnie film o tamaryndzie. To jest, wygląda jakby to był orzeszek. Taki ten pistaszkowy chyba, nie? Takie, ona ma coś podobnego. Taki skorupie jest, no skorupę się rozrywa. I w środku to wygląda jak daktyl, ale to nie jest daktyl. Jest to takie słodkawy miąższ i to po prostu się zjada, tylko uwaga, bo w środku jest twarda pestka, żeby ktoś się tak nie caknął, bo sobie może zęba wykruszyć, tylko normalnie powolutku to zjeść, bo jest pestka w środku i ten owoc bardzo dobrze oczyszcza właśnie szyszynkę z fluoru i tak dalej, z tego wszystkich takich rzeczy, które tam nie powinny być.
No, oczywiście można się ratować też innymi rzeczami, jak na przykład glutation czy ten kwas fulwowy. One też pomagają w oczyszczaniu całego organizmu i to automatycznie też szyszynki, szczególnie kwas fulwowy właśnie, bo on przechodzi przez te wszystkie błony i tak dalej i dochodzi nawet i tam i też pomaga się oczyścić z tego. Można też wziąć gorącą kąpiel, jak ktoś może, szczotkować skórę i to może szybko przywrócić siły. Refleksologia jest też teraz naprawdę pomocna. Pochodzić na przykład w takich klapkach z wypustkami z tworzywa sztucznego, które wbijają się w stopy w określone miejsca. Także całe ciało jest w zasadzie stymulowane i wszystkie narządy. Na stopie mamy odbicie wszystkich naszych narządów. Gdzieś miałam to zdjęcie, muszę to później kiedyś pokazać. Jest na stopach i jest na uszach to samo. Tak, tak, tu jest w ogóle taki specjalny punkt na uchu, że można go tam masować. Tak. Ponieważ w stopie mamy odpowiedniki naszych narządów. Można również pocierać stopy, ciągnąć za uszy, ćwiczyć jogę. Ale najczęściej robić to, co przyjdzie do głowy. Dużo ludzi ma problemy z trawieniem, ale to nie tylko to, ponieważ nasze ciała się zmieniają. Sok z buraków, może być i zakwas, jest bardzo pomocny w trawieniu, ale możesz też dostać suszony sok z buraków. Możesz też dostać suszone rzeczy, jak sok zielony, mieszankę napojów na bazie potasu, sok selera, który ma też bardzo dużo potasu. No, trzeba poczytać skład znowu i ile tego potasu tam ma. Uwaga, wiele rzeczy jest modyfikowanych genetycznie, jak banany, kukurydza, pasta do spaghetti, pasta pomidorowa. Problemem są metale ciężkie i pasożyty w organizmie. Olej z czarnuszki jest przeciwpasożytniczy, a dodawanie kolendry do jedzenia usuwa metale ciężkie. Można dodać również do soków świeże listki kolendry, 1-2. Tylko na początku powolutku z tą kolendrą nie szaleć. Bardzo małe ilości, bo ona lubi mocno też ruszyć i niektórych może występować ból głowy, jak się za dużo weźmiecie na początek. Na spokojnie, małymi ilościami, niekiedy nawet listek, kawałeczek i z dnia na dzień więcej. Tak do 1-2 listki, nie więcej bym polecał do pełnej dawki tego, bo kiedyś nawet my gdzieś się zatrzymaliśmy i poszliśmy, czekaj, to była indyjska restauracja, nie? Do indyjskiej restauracji stanęliśmy i wziąłem sobie po prostu, to jest takie coś jakby a la gulasz, co oni to mają, to ma swoja nazwa, czekaj, zapomniałem jak się to nazywało. Masala chyba, tak, masala to się nazywa i sobie wziąłem, a oni tam tej kolendry ładują całe ilości. I zacząłem to jeść. Wyczułem, że jest kolendra, ale nie wiedziałem, że aż tyle tej kolendry. Jakbym to zjadł, to myślałem, że mi głowa dosłownie tak ruszyło wszystko, że następny dzień to tylko tak siedział. Za dużo tej kolendry. Pierwszy raz wtedy, bo miałem tą kurację robioną sobie, ale no wiadomo, dzisiaj wszystko zanieczyszcza i powietrze i łapiesz te metale, także trzeba te kuracje cały czas. I miałem dłuższy czas, że nie było żadnej. No i po tej masali, jak żem sobie zjadł z tą kolendrą, no to pół godziny później było czacha dymi. Mamy ciągłe zmiany, dlatego trzeba obserwować swój organizm, czego mu potrzeba. Czasem czujemy i widzimy tak, jakby się rzeczy poruszały. Podobno jest to do zawrotów głowy. Wtedy musimy wyjść na powietrze i uspokoić ciało, oddychać po prostu, choć tam te powietrze wiadomo jest jakie jest, nie? Teraz późne jedzenie wieczorem też nie wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Trzeba słuchać swojego organizmu. Możemy 30 minut przed posiłkiem pić czystą wodę z octem jabłkowym. 2 łyżki. Można też dodać trochę miodu, a najlepiej by było spadziowego, prawdziwego. Przez to będziemy mieli więcej kwasu żołądkowego, bo trawienie jest teraz inne. Około 85% ludzi nie ma wystarczającej ilości kwasu żołądkowego, ponieważ jesteśmy
zestresowani z powodu przetworzonej żywności. Jeśli nie masz wystarczającej ilości cynku, nie wytwarzasz wystarczającej ilości kwasu żołądkowego. I właśnie te małe robaczki nie przeżyją kwasu żołądkowego, candida i tym podobne rzeczy. To naprawdę niesamowity czas. Najważniejsze to po prostu płynąć na fali, a nie dać się złapać w falę. Jeśli naprawdę nie wiesz, jak pomóc swojemu ciału wrócić do równowagi, po prostu wskocz pod prysznic. To dobre energetyczne spłukiwanie, może to coś utknęło na zewnątrz ciebie, ale prysznic to także szybkie, małe oczyszczenie. To działa świetnie i relaksująco. Wspierać też trzeba swoje zwierzęta, bo zachowują się zupełnie inaczej. Są niesamowite i trochę szalone. Jesteśmy w tych wielkich energiach słonecznych właśnie teraz i to jest wielki rozłam, którego doświadczamy, aby dbać o siebie. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Są programy, żeby oczyścić czy zabrać tak zwany cień i można to zrobić samemu. Na przykład poprosić swoje anioły, aby zabrały ten cień do domu. Więc jeśli czujesz, że coś cię dręczy, uderzasz się w palec u nogi, upadasz na ścianę, robi ci się niedobrze, to po prostu zapytaj, czy jest cień. Chcę, żeby to zabrano do domu, a w rzeczywistości jest to bardzo łatwe. Teraz nadszedł czas, aby wszyscy uzdrowili duszę i ludzką świadomość, abyśmy wszyscy mogli wznieść się. Cienie to są traumy z przeszłości. Gady, smokowce i wysocy szarzy, anunacy, którzy znęcają się nad ludzkością, są to stworzenia, które prawdopodobnie żyją w wyższym wymiarze niż my. Pytanie jest, że kiedy podnosisz swoją częstotliwość i poruszasz się po wymiarach, czy nie stają się całkiem dobrzy. Niektóre z nich są spolaryzowane i były w porządku, a inne nie, ale większość z nich nie radziła sobie dobrze, więc masz czwartą gęstość. Jeśli masz trzecią gęstość, więc pomyślmy na przykład o ołówku, jako o ołówku trzeciej gęstości, naprawdę bardzo grubym dnie oceanu, a następnie iti, czwarta gęstość. Są może jak balsam do ust, więc balsam do ust jest tak ludzki, że spadł i to była pierwsza rzecz. Ludzkość była w piątej gęstości, kiedy więc przed czasami Atlantydy była piątą gęstością, więc została stworzona w piątej gęstości. Ludzkość była tak piękną istotą, jak błaganie, więc pomyśl o błaganiu i o tym, jacy oni są mili i są zdrowi. Wiesz, pochodzą z miłości. I przez większość czasu było kilku spolaryzowanych zwolenników, ale niewielu. Więc w zasadzie zgodzili się upaść, aby mogli wejść w tę naprawdę intensywną przestrzeń uczenia się. I nie tylko weszli i pozwolili innym wejść do swoich ludzkich ciał i doświadczeń, tym razem z nimi. Więc to tak, jakby dusza, która jest wielką, starą duszą, przyszła, aby się czegoś nauczyć, ale ludzkość utknęła na jakiś czas. Więc odkąd ludzkość tu była, ciała zostały pomieszane z DNA. DNA zostało odłączone. Wiele różnych rzeczy przydarzyło się ludzkości. I teraz jesteśmy w trakcie powrotu do piątej gęstości. Czwarta gęstość była mostem, który powstał pomiędzy i to tam narodziło się i utknęło wiele ti. Tam i zostali, tak wiele z nich pozostało w czwartej gęstości. A teraz czwarta i trzecia gęstość miały odejść. Więc im dalej się wznosimy, tym bardziej będą odchodzić.
i w końcu oni po prostu zgasną, ponieważ nie będą już potrzebni, ponieważ polaryzacja nie będzie już potrzebna, więc wyciągnięto wnioski, stanie się to za naszego życia. Myślisz, że tak? Och, to takie ekscytujące. To jest odpowiedź, że tak się stanie. Czas toczy się tak szybko i tak szybko ucieka. Wszyscy to już zauważają. Wszystko dzieje się szybko. Przemijają dni, tygodnie, miesiące. I to jest zbiorowe poczucie, że czas płynie w szybkim tempie. To my wibrujemy szybko i szybciej, gdy przechodzimy przez proces wzniesienia, a czas płynie coraz szybciej, ponieważ tak naprawdę poruszamy się szybciej. Więc w dawnych czasach czasem nieustannie wskakiwaliśmy w nowe podobieństwa, aby myśleć, że jesteśmy na liniowej linii czasu. Byliśmy przyzwyczajeni do ponownego rytmu, a teraz rytm się zmienia i porusza się szybciej. Dlatego teraz widzimy E.T., ponieważ poruszają się szybciej. Więc jeśli pomyślicie o nich jako o wibrującej istocie, to my będziemy wibrować szybciej. Dlatego czas płynie szybciej. Więc teraz wibrujemy bliżej ich wibracji, abyśmy mogli je zobaczyć. To jest całe wyjaśnienie, ale nasze ciało i umysł są wytworzone, żeby pomyśleć, że mamy pewną liczbę lat i gdy czas płynie szybciej, czy będziemy w stanie również rozciągnąć nasze życie? O tak. W przeszłości każda komórka w naszym ciele została odnowiona po 7 latach. Teraz dzieje się to po 9 miesiącach. To jest nowe badanie, że wszystkie komórki w naszym ciele ulegają odnowieniu, dzięki czemu będziemy mogli żyć bardzo, bardzo długo, ponieważ zrozumiemy również, że nasze ciała składają się ze światła i że możemy uzdrawiać je częstotliwością, która jest w zasadzie podobna do odzieży, ponieważ odzież nie przeszkadza ludzkiemu ciału, dzięki czemu może zachować zdrowie, więc noszenie organicznej bawełny, lnu lub wełny jest prawie jak utrzymywanie zdrowia. Podczas gdy w przeszłości uprawiało się jogę, nosiło się spodnie, których się już nie nosi, bo były plastikowe. Choć były wygodne, jest to nadal reklamowane jako zdrowy styl życia. I ćwiczysz, powinieneś to nosić. To smutne. Ludzie zmądrzeli w tej kwestii i przez długie lata nie będziemy nosić plastikowych ubrań. I prawdopodobnie będzie to część nowego programu zdrowotnego, który w końcu wyjdzie. I rozleje się to również w kwestii ubrań. No i także i ta Izabela powiedziała o długości życia, że będziemy dłużej żyć i tu też jest potwierdzone, tak? Więc może mi to akurat wpadło, że to mam powiedzieć, no bo chciałam co innego, ale akurat to się tak złączyło. Tak, Ale tu tak patrzą na ten zeszyt, to mi się kurde hopki pokazywały. Kurde, ja się dziwię, że ona to umie przeczytać. Ty. Własne pismo. Takie pismo, ja pierdzielę. Normalnie mi się w oczach kurde robiło coś. no, Nie każdy tak umie. Nie każdy taki zdolny. dlatego ja się muszę nauczyć i piszę drukowanymi literami, bo jak normalnie napisy, to mi się nie rozszyfrował. Topik miał czytać dalej. No, tu przyszedł do mnie, chodź. On miałczy, bo on chce być pieszczony. Teraz tak, to nie są porady lekarskie. Usuwanie pęknięć na dłoni, wygładzanie i odmładzanie skóry. Przepis. 1 żółtko, 1 łyżka miodu, 1 łyżka oleju roślinnego. No wiadomo, że to najlepiej by była oliwa z oliwek lub olej kokosowy, żeby tam nie dać takie kuku sobie nie zrobić z innym olejem, wiadomo jakim.
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej masy. Jak aplikować? Rozpuścić 2 łyżki soli w 1 litrze ciepłej wody. Zanurz dłonie w roztworze soli i trzymaj przez 10 minut. Nie spłukując roztworu, osusz ręce papierowym ręcznikiem. Nałóż przygotowaną wcześniej maść na dłonie. Pozostaw maść na 20 minut, a następnie zmyj ją. Efekt. Już po 3-4 dniach skóra na Twoich dłoniach będzie młoda, pęknięcia znikną, a dłonie będą miękkie i gładkie. Od Barbary O'Neill. Następna wiadomość. Dla dobrego widzenia poświęć 5 minut dziennie. Ćwiczenia oczu mają na celu wzmocnienie mięśni oczu, pomoc w skupieniu i ułatwienie ruchów oczu i stymulację ośrodka widzenia w mózgu. W miarę ich ćwiczenia i przechodzenia do nowych ćwiczeń nauczysz się kontrolować mięśnie oczu i widzieć tak, jak powinieneś. Twój plan ćwiczeń będzie zależał od kilku czynników, w tym od Twojego wieku i stanu oczu. Oto kilka ćwiczeń, które możesz wypróbować. Zasada 20-20-20. Kiedy skupiasz się na zadaniu, rób przerwy co 20 minut, aby skupić się na czymś, co jest 20 stóp dalej przez 20 sekund. Przerwa na mruganie. Mrugasz rzadziej, kiedy skupiasz się na ekranie telewizora lub komputera. Jeśli zauważysz suchość oczu lub początek bólu głowy, zatrzymaj się i spróbuj mrugać w normalnym tempie. Dłonie dla relaksu. Delikatnie połóż dłonie na zamkniętych oczach, aż wszystkie obrazy powidokowe staną się czarne. Około 30 sekund. Upewnij się, że nie naciskasz na oczy. 8. Wyobraź sobie dużą cyfrę 8 obróconą na bok. Około 10 stóp przed sobą. Powoli naszkicuj ją oczami kilka razy. Następnie przejdź w drugą stronę. Przewracaj oczami, zamknij oczy, spójrz w prawo i lewo kilka razy, nie ruszając głową. Następnie spójrz w górę i w dół kilka razy. Następne. Blisko i daleko. To dobre dla osób noszących okulary. Zdejmij je i trzymaj kciuki w powietrzu. Skup się na bliższym kciuku, potem na czymś po drugiej stronie pokoju i jeszcze dalej, na przykład po drugiej stronie ulicy. Od Barbary O'Neill. Spożywanie czerwonych owoców i warzyw przynosi wiele korzyści zdrowotnych ze względu na ich bogatą zawartość składników odżywczych. Te pełne energii produkty są bogate w przeciwutleniacze takie jak likopen i antocyjany, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami i zmniejszają ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób, np. chorób serca i nowotworów. Zawierają również dużo witamin i minerałów, w tym witaminę C, potas i kwas foliowy, które wspomagają funkcje odpornościowe, promują zdrową skórę i przyczyniają się do ogólnego dobrego samopoczucia. Ponadto błonnik w czerwonych owocach i warzywach wspomaga trawienie i pomaga utrzymać zdrową wagę, promując uczucie sytości. Regularne dodawanie tych kolorowych produktów do diety może poprawić zdrowie układu sercowo-naczyniowego, wspomóc zdrowie, starzenie się i zwiększyć poziom energii. Od Home Remedies USA. I tutaj mamy takie owoce jak jabłka, arbuz, granat, grejpfrut czerwony burak, truskawki, maliny, wiśnie i pomidory. Pomidory potas zawierają, to wiadomo. I na zakończenie od Laury jeszcze Aboli. Fascynuje mnie myśl, że gdy rozwikłamy kłamstwa, być może pewnego dnia
zrozumiemy prawdę o naszym pochodzeniu i naturze tego wszechświata. Inteligentny projekt, który widzę we wszystkim, co naturalne, jest podstawą mojej głębokiej wiary w istnienie Stwórcy, nieskończonej, życzliwej inteligencji, która stworzyła ten cudowny wszechświat, światła, a jej językiem kodowym jest miłość. Niestety w dużym stopniu nie znamy uniwersalnych praw rządzących wszechświatem. W efekcie błądzimy w ciemnościach, cierpimy niepotrzebnie, żyjemy nie rozumiejąc w ogóle jego celu, znaczenia i nieograniczonych możliwości. Nikt nie wygrywa w grze, której nie nauczono go grać. Jesteśmy skazani na przegraną raz po raz, podczas gdy ci, którzy wiedzą, patrzą, jak ponosimy porażki z radosnym zboczeniem. Różnica sił utrzymuje się dzięki utrzymywaniu nas w niewiedzy. Dlatego wiedza jest naszą jedyną bronią ku zwycięstwu, jedyną drogą do wolności, jedynym ruchem umożliwiającym szach-mat. Droga do wiedzy jest jednak trudna. Wymaga od nas porzucenia uprzedzeń wewnętrznych, przekonań i długo pielęgnowanych idei. Niestety, większość ludzi nie potrafi tego zrobić, szczególnie jeśli w grę wchodzą dogmaty religijne. Jedną z najważniejszych umiejętności, którą trzeba opanować w trakcie tej podróży, jest zdolność utrzymania w umyśle możliwości czegoś, nawet jeśli to dla nas bardzo niekomfortowe, ponieważ burzy status quo naszego systemu wierzeń. Dopiero zaczęliśmy obierać cebulę kłamstw, ale im bliżej jesteśmy środka, tym trudniej będzie nam stawić czoła kłamstwom. Czy będziemy mieli odwagę, pokorę i zdolność, aby oduczyć się absolutnie wszystkiego i przyjąć możliwość czegoś zupełnie innego? Mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ prawdziwą wolność możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy poczujemy się komfortowo, stojąc nago, porzucając wszystkie warstwy błędnych przekonań, fałszu, dogmatów, przestań patrzeć na mnie, przepraszam, dogmatów ograniczających przekonań i lęków. Od Laury Abolli. Ago! Tak pod tą kołdrą. O nie. O ja! O nie! O ja! Nago! O, fajne informacje. No takie ciekawe. No. Myślę, że to się przyda. Dobrze. To podziękował wam za wystąpienie, Że jesteśmy wdzięczni. za przekazanie informacji. Dla wszystkich widzów w opisie tego filmu znajdziecie linki do tych zestawów z tymi absorberami, o których na początku żeśmy mówili. Tam macie całe zestawy, wszystko to znajdziecie, czy pojedyncze sztuki są troszeczkę niżej. Zostawcie oczywiście kciuka do góry albo na dół, którego tam chcecie, jakiś komentarz, bo to też pomaga w zasięgach tego filmu, żeby to się dalej niosło. Tak, ale też słyszałam, nie słyszałam, przeczytałam reakcję od ludzi. Oni chcą dać kciuk do góry czy na dole, albo jednie, ale YouTube nie daje. No to komentarz najlepiej wtedy napisać, coś, czy jakieś buźki wysłać, czy serduszka, jak tam chcecie, to też się do tego liczy dalej. Udostępnić dalej. O, linki nie przechodzą w komentarzach, bo Regina też chciała wpisywać i... Tu chodzi o łapki, ale linki nie przechodzą. Ani numery telefonów, ani maile. Jak chcesz komuś podać, nie przechodzi. Różne. Niektóre mi trafiają do sprawdzenia, niektóre mogę zaakceptować, przejdą, a niektóre nie. I co ciekawe, bo ostatnio też coś zmienili, że niektóre komentarze on automatycznie blokuje, nie wiem czemu, wrzuca mi je do sprawdzenia. Ja go czytam, widzę, że wszystko ok, zatwierdzam go, idziemy zobaczyć i go nie ma.
To po co mi go wysyłają do sprawdzenia, jak ja go stamtąd chcę wyciągnąć, a później go nie ma. No przecież to jest zabawa spotka i myszkę. Cały czas. Ale to jest takie zawracanie mi gitary, nie? No Po co, właśnie. po co mi go wsadzają do sprawdzenia, jak ja mam niby ta możliwość, że mogę go zaakceptować, że uważam, że jest okej, i go akceptuję, a go nie ma. No bo to jest cały czas No, tak. mama tam jednej kobiecie Ogłupianie. kazała, kurde, do was albo do Zygfryda, żeby napisała na maila numer telefonu, bo No bo nie idzie podać nic. nie idzie i podać to, co ona chce wiedzieć, nie? No, nie wiem, czy tam się odezwała, Bo czy tam nie, bo... doszukałam się tego, dałam link, a on po prostu pią! No my o linka nie Powaliło go. żadnego do sprawdzenia tutaj nie No. ma, bo tak powinien być. Nie, nie. I to ciekawe, bo ty masz moderatora u mnie na kanale, więc powinno ci to przejść. Czary mary. Ale już jest głośno o tym wolności słowa. Może to będzie, nie? To Bo też Izabela powiedziała do końca roku i tak się prawdopodobnie sprawdzi, bo przyszły topi. prezydent powiedział, że Chodź tu. naród nie jest wolny bez wolności słowa. Mówię, taką świnka, co macha tak No ręką, to jest od nie? Sebastiana No. I od Moniki. A on mu ta ręka chce użrać. Topi. Tak jeszcze On mu mało przed oczy. Zostaw to. On się chce bawić, no. Ty. A Monika go, no co ja jestem świnka? Nie. No to koty na to bardzo idą. No, One myślą, że to jest zabawka dla nich, nie? to się ruszą, no. No. To wtedy co od was dostaliśmy? No. No. No i on ta łapa chytał zębami i chciał ją ugryźć. A ja już ją rozprzykleją, kurde. No tyż odleciało, że kto przykleją. Kurde. Dobra, to dzięki wam. Wdzięczność wszystkim istotkom, które z nami były. Dzięki wam, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Może wam to pomoże w czymś. I do zobaczenia. Kochamy was I wszystkich. kochajcie się. Wszyscy Kochamy tak jak was. ja kocham tą Reginkę. Do następnego. Pa. Pa! O, do następnego. Pa.